witajcie w najnowszym filmiku na moim kanale, a dzisiaj specjalny filmik z serii Moje nowe mieszkanie w Korei Południowej, Busan. Edycja Busan właśnie. W końcu nadszedł ten czas, że chciałabym Wam pokazać moje nowe mieszkanie. Już nie takie nowe, bo jak już wiecie, troszeczkę już tutaj mieszkamy. I tak dla informacji mieszkamy w Busan, dzielnica Sahaku, 85 metrów, 12 piętro i właśnie znajdujemy się w przedsionku. Ja mogę to nawet nazwać wiatrołap. A to dlaczego? Bo tutaj strasznie wieje. Mamy od razu las. O, nie widać. O, teraz troszeczkę widać. Jest jasno, bo nawet jeżeli nie świeci słońce, to jednak przebija się przez te chmury jasna aura. I jak widzicie, tutaj od razu mamy drzwi. Są to drzwi na kod oraz też na odcisk palca, ale my nie mamy przystosowanych tych drzwi właśnie do otwierania odciskiem palca, więc wbijamy na kod. Są całkiem sporej wielkości, ponieważ to też jest troszkę starsze mieszkanie. Ale to już za chwilę. Jak widzicie w moim wiatrołapie, bo tutaj strasznie wieje i jeżeli nie zamykamy tutaj specjalnych drzwi dodatkowych, to wtedy no, dudni w całym mieszkaniu. Ale jak widzicie, jest to dla nas taki schowek z różnymi pierdółkami, tak naprawdę naszymi kurtkami i wielkimi szafami na nasze buty i inne takie pierdółki, jak to zawsze bywa. Ja jeszcze jestem w trakcie organizacji tych wszystkich pierdółek, wyrzucania niepotrzebnych rzeczy, ale na to trzeba czasu, a ostatnio przez koreański i niebywanie za często w domu, nie mam na to czasu. Tutaj znajdują się moje buty i kolejny pierdzielnik za przeproszeniem. Oczywiście moje rolki, które czekają, jeszcze nie wypakowane buty też są. O, muszę się za to wziąć. Właśnie chciałam Wam pokazać specjalną, co nie mieliśmy u nas w Sejong, a właśnie takie drzwi. To są drzwi dodatkowe, które oddzielają właśnie tego wiatrołapa, ten przedsionek przed resztą mieszkania. Są przesuwane, one już tutaj były chyba od początku, jak tylko to mieszkanie zostało wybudowane. I wchodzimy tak naprawdę do takiego, jak już mówiłam Wam w poprzednim filmiku. Jeżeli nie widzieliście mojego mieszkania z Sejong, a to mieszkanie już jest moim trzecim w Korei, ale na tym kanale widzieliście tylko mieszkanie z Sejong, to sobie spójrzcie i tam właśnie wspominałam, że jest specjalny podejścik tutaj, obniżone jest to miejsce, żeby zostawiać buty i żeby piasek z butów nie przemieszczał się do naszego mieszkania. Jest to fajny pomysł, myślę, i warty do wykorzystania na przykład w Polsce, gdzie myślę, że takiego miejsca właśnie troszeczkę brakuje. A tutaj przechodzimy i mamy kolejną szafkę i kolejne torebki i inne takie rzeczy, dodatkowe woreczki dla naszego kota, ponieważ znajduje się tutaj kuweta dla kota. I co? Przechodzimy dalej. Pamiętajcie, już o tym Wam wspominałam, ale przed wejściem do mieszkania w Korei, koreańskiego mieszkania takie jak nasze, ściągamy buty i zmieniamy je na klapki. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi chodzić na boso, to także jest taka możliwość. I pierwszym pomieszczeniem, w które wchodzimy po prawej stronie, bo resztę pokażę Wam później oczywiście w dalszej części, jest łazienka. Zapalę światło i nasza łazieneczka. I to jest tak naprawdę łazienka dla naszych gości i dla Eliasza. Jak pamiętacie, w Sejong mieliśmy podobną i także była oczywiście ukochana wanna. Dziecko i wanna to chyba są jakieś podstawy. Oczywiście Eliasz się tu pluska razem ze swoimi przyjaciółmi, dinozaurami. Mamy oczywiście szafki z lustrem. Tego nie mogło zabraknąć w Korei. Są to szafki. A jest to fajna szafka, już o tym wspominałam, że naprawdę fajnie się to wszystko myje, bo łazienka jest tak zwana wet bathroom, czyli
Po całej łazience może lać woda. Co prawda w tej łazience, nie tak jak w Sejong, nie mamy tego spryskiwacza pod ciśnieniem i wszystko musimy pracować na tej słuchawce od prysznicu. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć specjalnej półeczki, jeszcze z moim sprzętem do sprzątania, jak widzicie. Nie mogło zabraknąć toalety, no. I taka zwykła tak naprawdę ta łazienka jest. Jeżeli chodzi o mieszkanie i przy okazji jakbym chciała Wam powiedzieć, to jest stare mieszkanie, ale mieszkanie odnowione, jakieś 3-4 lata ma to odnowione, remodeling zrobili. Mieszkanie wynajęliśmy w systemie Wallse, czyli łączonym. Wysoki depozyt, oczywiście nie tak wysoki jak w systemie Chonse, ale 20 000 wonów zapłaciliśmy za depozyt, a miesięczne płatności, podobnie jak w Sejong, mamy około 1 000 000. Więc jak widzicie, troszkę większe mieszkanie, większy depozyt, ale też dużo większe miasto, bo Busan oczywiście jest drugim największym miastem w Korei. I przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, a jest to pokój mojego syna. Możecie zauważyć, w pokoju mojego syna całkiem sporo się zmieniło, a to dlatego, że w końcu mamy dla niego łóżko i tym razem piętrowe. Nie mogło zabraknąć naszego namiociku, półeczki z polskimi oczywiście książkami, dzięki czemu, że ono jest podwyższane to łóżko, możecie zauważyć, że jest schowek na wszystkie pierdółki Eliasza. A jeżeli chodzi o okna, to jak widzicie, mamy także fajne, duże okna. Wiele mieszkań, które oglądaliśmy, jednak były te mniejsze okna w dodatkowych pokojach i dzięki czemu jest w Eliasza pokoju jasno. Wychodząc z pokoju przechodzimy do głównego pomieszczenia naszego mieszkania. Salon i kuchnia. Jest to pomieszczenie łączone i jak widzicie, tu jest mój salon. Całkiem spory, przyznacie, dużo większy niż w Sejong. A tutaj jest moja kuchnia. Już mogliście widzieć mniej więcej pogląd, jak wygląda w wcześniejszych filmikach. Pokazuje się nam widok z okna. Jak widzicie, jest jak dla mnie super. Niestety mamy bardzo blisko naszych sąsiadów, którzy mogą nas podglądać, ale oczywiście mamy kurtyny. Nowości, które moglibyście zauważyć w naszym mieszkaniu, to oczywiście szafki. Już były wcześniej w filmikach pogadankowych o nauce koreańskiego. Z Dangena oczywiście za darmo. I mam oczywiście nasz air conditioner, bez którego nie mogliśmy się przecież obyć w lato w Korei. Jest ciepło, więc trzeba sobie wspomagać się. I kupiliśmy na Dangen stolik z kawiarni, która się zamykała za 20 000, plus za darmo 2 krzesła, znalezione oczywiście na Dangen. Już nie będę chyba Wam tego powtarzać. Kolejną rzeczą, która jest bardziej nowością, a jest to lampa razem z wiatrakiem. Wygląda okropnie, ale się sprawdza, więc nie ma co narzekać. Nic się nie zmieniło, jeżeli mówimy tutaj o stół. Jest to w przejściu, bo jak zobaczycie, może z tej perspektywy Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Jak zobaczycie, ten stół trochę jest w przejściu, ale innej opcji nie mam, jak go postawić. Nie narzekam, sprawdza się, jest blisko naszego blatu kuchennego. I wchodzimy teraz do kuchni. Zapalę światło, bo jednak kuchnia, przez to, że jest całkiem sporo oddalona od okna, jest ciemna. Jest ciemna i czasami jednak trzeba zapalić światło, żeby cokolwiek widzieć. I jak widzicie, nie mam górnych szafek. To jest jeden z takich minusów, do których już się przyzwyczaiłam i jakoś sobie z tym poradziłam, a to dlatego, że mam szafkę z Dangen. Taką, już widać, że swoje przeszła, ale z darmowemu koniowi w zęby się nie zagląda, a za to mam swój ładny kącik na robienie kawki, moje książki i oczywiście schowek na
różne moje pierdołki. Jak widzicie tutaj to wolne miejsce. Chcę powiesić tutaj plakaty, a myślałam o tych plakatach Gdynia. Nie wiem, czy kojarzycie, jak znajdę projekty, to Wam tutaj wstawię, jak mniej więcej wyglądają. Fajne są i chciałam mieć tutaj jakiś akcent właśnie polski z miejsca, które uwielbiam, czyli moje kochane Trójmiasto. Tutaj jest to okropne, nie cierpię tego, ale nie mogę też zmienić. Pytacie się mnie, czemu w trakcie remodelingu właścicielka tego nie zmieniła albo czegoś tam nie poprawiła. No niestety jest takie brzydactwo, nie mogę z tym nic zrobić. Oczywiście mam okap, tym razem 3-palnikowa gazówka. Lew, jak widzicie, póki wszystko tutaj jest tak naprawdę nowe, zadbane. No nic, złote. Tutaj fanką nie jestem, ale naprawdę i tak się cieszę, że mam to mieszkanie, jestem z niego bardzo zadowolona, bo mam w kuchni zmywarkę. Pokazuję Wam teraz moją werandę i znajduje się tam lodówka. Tak, to jest pierwsza rzecz, która dla mnie była dziwna, bo za każdym razem muszę otwierać i za każdym razem trzeba wychodzić, żeby coś wyciągnąć z lodówki, ale tak to jest. Mój mąż mówił, że w Korei ogólnie to jest normalna rzecz, żeby trzymać lodówki na werandzie. No oprócz lodówki jedna z ważniejszych rzeczy to jest oczywiście nasz schowek na rzeczy, czyli regał, który kupiliśmy niedawno temu, żeby pochować właśnie te wszystkie moje kuchenne rzeczy, ale widzicie, też pomyślałam na nowych koszach na pranie, żeby jakoś to wszystko lepiej wyglądało, oraz naszym schowku na śmieci, bo wcześniejsze worki mi się całkowicie nie sprawdziły. I tak naprawdę salon z kuchnią się na tym nie kończy, bo także mam miejsce na robienie mojego make-upu. Poustawiane wszystkie kosmetyki dzięki lampie i świetle, które mam tutaj. Na spokojnie mogę ten make-up w każdej porze robić i się nie przejmować, że zrobię sobie na twarzy pusztę. A kończąc mój make-upowy kącik, przechodzimy do pokoju, z którego jestem najmniej jak na razie zadowolona, ale nie mam na niego pomysłu. Muszę naprawdę tutaj ciężko wydężyć głowę, żeby wykombinować, co z nim zrobić. A jest to najmniejszy pokój w naszym mieszkaniu, czyli garderoba, miejsce do montowania i nauki koreańskiego plus domek naszego kotka. A tam jeszcze jedna weranda i oczywiście nasz składzik. No niestety, jest tutaj sporo, dużo się dzieje, ale inaczej nie mam tego miejsca jak zorganizować. Będę nad tym grubo myślała, jak będziecie chcieli, mogę zrobić kiedyś filmik z reorganizacji tego miejsca i pokażę Wam jeszcze tą werandę, bo jest coś ciekawego tutaj w tej werandzie, a to, że ma dodatkowy schowek, który jest bardzo fajny. Jest to wbudowana szafa, gdzie mogę właśnie poukładać swoje wszystkie pierdołki, które oczywiście także wymagają porządnego posprzątania, jak tylko czas mi na to pozwoli, a ostatnio go nie mam. Wychodząc z tego pomieszczenia, przechodzimy tak naprawdę do jednego z ostatnich pomieszczeń w naszym mieszkaniu, a jest to sypialnia moja i mojego męża. Wydaje się ona podobnego rozmiaru, jaką mieliśmy w Sejong, dlatego może Wam się wydawać troszeczkę pusta. Mamy tym razem za to inne łóżko. Mamy oczywiście naścienną klimatyzację, moje lustro, które już mogliście także widzieć, i kącik mój kwiatowy. Niestety to pomieszczenie ma dziwny rozkład. Myślę, że łóżko ogólnie nie powinno stać w tym miejscu, w którym stoi, ponieważ nie ma kontaktu. Dlatego nasz stolik na lampkę nocną nie jest przy łóżku, a jest tutaj pomiędzy jednym pomieszczeniem a drugim. Tutaj wchodziliśmy, a tutaj jest kolejne pomieszczenie. Moja garderoba, dlatego że jest niestety mniejsza. No, mój mąż już się tam nie zmieścił.
Na szczęście od właścicielki dostaliśmy komodę z szufladami na naszą bieliznę, skarpetki i takie różne inne pierdołki. Więc tego Wam pokazywać nie będę. Pomieszczenie takie mniejsze, nie mogło oczywiście zabraknąć czego? Łazienki do master bedroom. A jest to łazienka z prysznicem. Oczywiście toaleta, umywalka, podobna półeczka na kosmetyki oraz szafka z lustrami. Niestety to mieszkanie nie ma bidetu. Ale to jest coś, co będę zawsze pamiętała, że jak będę kupowała mieszkanie albo sama jakoś organizowała moje mieszkanie, to takiego sprzętu nie zabraknie. Zostało nam ostatnie pomieszczenie, nie można tego do końca nazwać, bo myślę, że to jest tak jakby część naszej sypialni, a chodzi o tą piękną werandę. Jestem tak z niej zadowolona. Jest to jedno z najlepszych pomieszczeń w moim mieszkaniu, a to dlatego, że dzięki niej jest tu naprawdę przyjemnie. Fajne miejsce do posiedzenia, fajne miejsce, żeby właśnie poukładać swoje kwiatki, jakoś fajnie to zorganizować. Jeszcze nie wygląda ona tak, jakbym chciała, więc remodeling na pewno jeszcze zostanie tutaj stworzony. Dużym plusem tej werandy jest to, że jest fajne miejsce do posiedzenia, w które fajnie się komponuje w tym miejscu razem z tym pięknym widokiem. Co prawda, jak widzicie, okna nadal nie są czyste, wybaczcie mi, ale miałam próbę umycia okien, zakończyła się ona totalną porażką. Jest tutaj też specjalna szafa, a tak naprawdę jest to taki schowek na tej werandzie, ponieważ jest to takie jakby mniejsze pomieszczenie z ułożonymi półkami. Fajną rzeczą dodatkową w tej werandzie jest to, że ma dodatkowe drzwi i można tutaj wejść od strony salonu. Czyli otwieramy w taki sposób i przechodzimy do mojego salonu. Kierujemy się do mojego salonu, a to dlatego, że już widzieliście moje całe mieszkanie. Mam nadzieję, że się spodobało, a jeżeli nie, to trudno, mi się podoba, mi się tutaj bardzo dobrze żyje. Cieszę się, że przeprowadziliśmy się do Busan. Jest to miasto, w którym chciałam zawsze zamieszkać. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, pamiętajcie, sekcja komentarzy zawsze jest dla Was otwarta. Jeżeli będzie więcej komentarzy, zrobię osobny filmik z odpowiedziami na te komentarze. Jeżeli nie, to wiecie, że staram się zawsze odpowiedzieć na Wasze komentarze. W tym miejscu chciałabym się z Wami pożegnać. Oczywiście nie byłabym sobą. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka i co? Do usłyszenia do kolejnego razu. Bye!